Lekcja 1. Komunikacja następcza. Pozwól, że zbiorę liczby i wkrótce się z Tobą skontaktuję. Brzmi dobrze. Doceniam, że poświęciłeś na to czas. Oczywiście, chcę mieć pewność, że podejmiemy najlepszą możliwą decyzję. To mądre podejście. Posiadanie wszystkich informacji bardzo pomaga. Na koniec chciałbym wiedzieć, czy potrzebujesz ode mnie czegoś jeszcze. Tak, byłoby to pomocne, gdybyś mógł sprawdzić terminy dostaw. Oczywiście, na pewno o tym wspomnę w dalszej części. Dziękuję. Dzięki tym informacjom czuję się pewniej. Cieszę się! Upewnimy się, że jesteśmy dobrze przygotowani. Lekcja 2. Kultura wybrzeża. Wzdłuż całego wybrzeża znajduje się wioski rybackie. Miejsce jest bardzo malownicze. Brzmi pięknie. Uwielbiam urok nadmorskich miejscowości. Tak, rolnictwo jest również ważne w tym regionie, szczególnie dla lokalnej gospodarki. Naprawdę? Nie wiedziałem. Jaki rodzaj rolnictwa oni uprawiają? Uprawiają różnorodne rośliny, w tym owoce i warzywa. To ciekawe. Założę się, że lokalne targi są tętniące życiem i kolorowe. Oczywiście, jedzą produkty z regionu to wielka atrakcja dla turystów. Brzmi jak wspaniałe miejsce na poznanie lokalnej kultury. Naprawdę, można się tam dowiedzieć tak wiele o społeczności. Lekcja 3. Wpływ natury. To trafne spostrzeżenie. Elementy inspirowane naturą mogą dodać każdej przestrzeni odrobinę spokoju. Całkowicie się zgadzam. Przeniesienie natury do wnętrza może być bardzo uspokajające. Tak, a także tworzyw jest natura, za która tęskni wiele osób. Dokładnie. Rośliny i naturalne materiały potrafią naprawdę odmienić wnętrze. Czy próbowałeś zwlaczyć jakieś naturalne elementy do swojego domu? Tak, mam kilka roślin, które naprawdę ożywiają mój salon. To fantastyczne! Słyszałem, że rośliny też mogą poprawić jakość powietrza. Tak, a do tego dodają przestrzeni odrobinę życia i koloru. Może będę musiał kupić coś takiego także u siebie. Lekcja 4. Aspiracje podróżnicze. Cóż, chcę zwiedzić nowe miasto i zrelaksować się na pięknej plaży. Brzmi jak idealny wypad. Masz już konkretny cel podróży? Rozważam wyjazd w jakieś tropikalne miejsce, być może z bogata kultura, którą można poznać. To byłoby niesamowite. Połączenie przygody z relaksem to połączenie tego, co najlepsze z obu światów. Dokładnie! Chcę też spróbować lokalnej kuchni i atrakcji. Czy zastanawiałeś się, jak długo chciałbyś tu zostać? Myślę o tygodniu. To powinno wystarczyć, żebym mogła się wszystkim nacieszyć. Brzmi idealnie. Będziesz mieć mnóstwo czasu na relaks i odkrywanie. Nie mogę się doczekać, aż zacznę planować tę podróż. Lekcja 5. Poranne spacery. Ten park wydaje się idealny na poranny spacer.
Naprawdę lubię zaczynać dzień na świeżym powietrzu. Zdecydowanie. Świeże powietrze i krajobrazy potrafią naprawdę pozytywnie nastroić dzień. Zgadzam się. Może kiedyś pójdziemy razem? Tak, bardzo bym tego chciał. To sprawiłoby, że doświadczenie byłoby jeszcze przyjemniejsze. Być może za każdym razem będziemy mogli podać inna ścieżka. Brzmi jak fajny pomysł. Dzięki temu będzie ciekawie. Poza tym możemy się wzajemnie motywować do wytrwania. Dokładnie. Towarzysz spacerów robi ogromną różnicę. Zaplanujmy więc początek przyszłego tygodnia. Lekcja 6. Poruszanie się. Aby dotrzeć do pomnika, można wziąć taksówkę lub skorzystać z komunikacji miejskiej. Brzmi wygodnie. Czy transport publiczny jest łatwy w obsłudze? Tak, jest to dość łatwe w użyciu, szczególnie w przypadku znaków w języku angielskim. Dobrze wiedzieć. Teraz czuję się z nim bardziej komfortowo. Ponadto jest to świetny sposób na zobaczenie większej części miasta podczas podróży. Zgadzam się. Uwielbiam obserwować lokalny styl życia podczas dojazdów. Dokładnie. To wzbogaca ogólne wrażenia z wizyty w nowym miejscu. Czy powinniśmy sprawdzić najlepsze trasy przed wyjazdem? Zdecydowanie. Planowanie z wyprzedzeniem może zaoszczędzić nam czasu i stresu. Lekcja 7. Sprawdzenie pogody. Zdecydowanie. A tak przy okazji, sprawdziałeś już pogodę na jutro? Nie, nie miałem okazji. Czy ma padać? Słyszałem, że mogą wystąpić przelotne opady, więc warto to sprawdzić. To byłaby przydatna informacja. Być może będziemy musieli zmienić nasze plany. Dokładnie. Zawsze lepiej być przygotowanym na zmienną pogodę. Czy powinniśmy zabrać ze sobą parasole na wszelki wypadek? Tak, myślę, że to mądry pomysł. Lepiej dmuchać na zimne. Zgadzam się. Na pewno zabiorę swoje. Świetnie. Miejmy jednak nadzieję na czyste niebo. Lekcja 8. Wizyta w szpitalu. Jutro idę do szpitala. Muszę usunąć migdalki. O nie, to brzmi trochę przerażająco. Jesteś zdenerwowany? Trochę, ale wiem, że to powszechna procedura. To prawda. Wielu osobom udało się to zrobić bez żadnych problemów. Dokładnie. Chcę się tylko upewnić, że wszystko pójdzie gładko. Rozumiem. Masz kogoś, kto cię zawiezie? Tak, moja rodzina będzie przy mnie, aby mnie wspierać. Świetnie. Wsparcie robi ogromną różnicę. Mam nadzieję, że wkrótce odzyskam siły. Lekcja 9. Bilety na ceremonie publiczne. Chodziło o małe bilety. Takie bilety wręczano osobom uczestniczącym w publicznych ceremoniach. To ciekawe. Co to była za ceremonia? Było to święto osiągnięć i kamieni milowych społeczności. Brzmi sensownie. Czy wszyscy mieli szansę wziąć udział? Tak,
Bilety umożliwiały ludziom uczestnictwo w uroczystościach i czerpanie z nich przyjemności. Uwielbiam takie wydarzenia. Naprawdę jednoczą ludzi. Dokładnie, wzmacnia poczucie wspólnoty i dumy. Czy odbyły się jakieś specjalne wydarzenia lub występy? Tak, były przemówienia, muzyka, a nawet kilka stoisk z lokalnym jedzeniem. Lekcja 10. Nawyk obgryzania paznokci. Nie wiem, czy mój brat kiedykolwiek przestanie obgryzać paznokcie. To może być trudny nawyk do przełamania. Czy on chce przestać? Owszem, ale wygląda na to, że co roku ma z tym problem. Mogę sobie wyobrazić, często łatwiej powiedzieć niż zrobić. Co roku w styczniu zamierza przestać, ale jego plany nigdy nie trwają długo. Ciekawe, jak trwałe mogą być nawyki. Tak, ale czasami potrzeba czegoś więcej niż tylko silnej woli, żeby dokonać zmiany. Może mógłby wypróbować jakieś techniki, które pomogą mu rzucić nauk? To dobry pomysł. Pozytywne wzmocnienie może mu pomóc. Lekcja 11. Zakup nowego piekarnika. Niedawno kupiłem nowy piekarnik marki znanej ze swojej wydajności. To ekscytujące. Jakie ma funkcje? Posiada funkcję samoczyszczenia i różne tryby gotowania. To świetne funkcje. Gotowanie musi być dzięki nim łatwiejsze. Tak, i szybko się nagrzewa, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Rozumiem, dlaczego wybrałeś tę markę. Wydajność jest kluczowa w kuchni. Dokładnie. Chcę spędzać mniej czasu na gotowaniu, a więcej na delektowaniu się posiłkami. Czy próbowałeś już nowych przepisów z jego wykorzystaniem? Jeszcze nie, ale nie mogę się doczekać, aż będę mógł poeksperymentować. Lekcja 12. Zaangażowanie społeczne. Przez ostatnie 20 lat byliśmy częścią tej społeczności od samego początku. To imponujące. To dowód silnego zaangażowania w rozwój lokalny. Zdecydowanie. Ale czy byliśmy gotowi na wyzwania, jakie napotkaliśmy po drodze? Dobre pytanie. Często jest to o wiele bardziej skomplikowane, niż się wydaje. Tak, określenie zbyt proste często nie oddaje rzeczywistości. Dokładnie. Praca społeczna wymaga dużego zaangażowania i elastyczności. Czy zauważyłeś jakieś konkretne zmiany w społeczności w tym czasie? Owszem, wprowadzono wiele ulepszeń, ale wyzwania pozostają. To ciągła podróż, prawda? Lekcja 13. Wymagania dotyczące stanowiska pracy. Jakie są wymagania na tym stanowisku? Niezbędne są dobre umiejętności komunikacyjne i doświadczenie. To ma sens. Komunikacja jest kluczowa na każdym stanowisku. Zdecydowanie. To kluczowe dla pracy zespołowej i współpracy. Czy wymagają również jakichś szczególnych kwalifikacji? Tak, odpowiednie stopnie naukowe i certyfikaty również mogą być istotne. Rozumiem. Dobrze wiedzieć, na co się przygotować. Jasne, posiadanie odpowiednich umiejętności może wiele zdziałać.
Czy rozważasz aplikowanie na podobne stanowisko? Lekcja 14. Plany obiadowe. Co jeszcze powinnam zrobić? Może makaron z pieczonymi warzywami i świeża salatkę? Brzmi pysznie. Pieczone warzywa dodają niesamowitego smaku. Zgadzam się. Poza tym to zdrowa opcja i łatwa w przygotowaniu. Tak, możesz go dostosować do swoich potrzeb, używając dowolnych warzyw, jakie masz pod ręką. Dokładnie. To świetny sposób na wykorzystanie resztek. Czy planujesz dodać jakieś specjalne sosy lub przyprawy? Myślę o sosie czosnkowo-jolowym, żeby wzmocnić smaki. Mian, to naprawdę podniesie poziom dania. Już nie mogę się doczekać, żeby to wypróbować. Lekcja 15. Pożyczanie przedmiotów. Oczywiście, jeśli kiedyś zechcesz pożyczyć ode mnie narzędzia, to bardzo ostrożne. Dzięki, doceniam to. Jakie masz narzędzia? Mam wiertarkę, kilka kluczy i szlifierkę. Wszystkie są w dobrym stanie. Świetnie. Przydałaby mi się wiertarka do kilku domowych projektów, które mam w planach. Tylko pamiętaj, żeby zwrócić je w tym samym stanie. Oczywiście, będę się nimi dobrze opiekować. Na jak długo mogę je pożyczyć? Tydzień powinien wystarczyć. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, daj mi znać. Brzmi dobrze. Dopilnuję, żeby moje projekty szybko się skończyły. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co stworzysz. Lekcja 16. Skupienie na zdrowiu. Hej, jak się masz? Słyszałem, że skupiasz się na swoim zdrowiu. Mam się dobrze, dzięki. Tak, staram się lepiej odżywiać i regularnie ćwiczyć. To fantastyczne! Jakie zmiany do tej pory wprowadziliście? Zacząłem przygotowywać posiłki i biegać rano. Brzmi świetnie. Przygotowywanie posiłków może zaoszczędzić mnóstwo czasu w ciągu tygodnia. Dokładnie. Pomaga mi trzymać się moich zasad zdrowego odżywiania. Czy lubisz biegać? Jestem. Oczyszcza mi umysł i dodaje energii na cały dzień. Świetnie. Tak, trzymaj. Wygląda na to, że jesteś na dobrej drodze. Lekcja 17. Bezpieczne podróże. Z przyjemnością ci pomożemy. Życzymy bezpiecznej podróży i daj nam znać, jeśli będziesz czegoś jeszcze potrzebować. Dziękuję. Naprawdę doceniam całą Twoją pomoc. Oczywiście, chcemy mieć pewność, że jesteś pod dobra opieka. To dla mnie bardzo dużo znaczy. Myślisz, że powinnam spakować coś konkretnego? Radzę sprawdzić pogodę przed wyjazdem. Świetny pomysł. Na pewno to zrobię. I nie zapomnij zabrać ze sobą niezbędnych dokumentów. Tak, sprawdzę jeszcze raz swój paszport i bilety. Idealnie. Udanej podróży i nie mogę się doczekać relacji z twojej podróży. Lekcja 18. Badania rynku. Zdecydowanie. Powinniśmy przeprowadzić badania rynku, aby lepiej zrozumieć potrzeby klientów.
To sprytne posunięcie. Na jakich konkretnie obszarach powinniśmy się skupić? Myślę, że powinniśmy przyjrzeć się preferencjom i zwyczajom zakupowym klientów. Tak, zrozumienie potrzeb naszych odbiorców pomoże nam tworzyć lepsze produkty. Dokładnie. Ważne jest, żeby wiedzieć, co cenia najbardziej. Czy powinniśmy rozsyłać ankiety czy przeprowadzać wywiady? Połączenie obu tych podejść mogłoby dać całościowy obraz. Brzmi jak solidny plan. Zacznijmy tworzyć pytania. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jakie wnioski uda nam się zebrać. Lekcja 19. Planowanie podróży. Tej, czy ostatnio myślałeś o zaplanowaniu podróży? Tak, chciałem odkrywać nowe miejsca. Brzmi ekscytująco. Masz już jakiś cel podróży? Rozważam kilka opcji, może jakieś miejsce tropikalne. Tropikalne klimaty brzmią niesamowicie. Co cię pociąga w tych miejscach? Uwielbiam plaże i możliwość poznawania różnych kultur. To świetny powód. Czy podróżowałeś już dużo do miejsc tropikalnych? Nie tak dużo, jak bym chciał, więc byłaby to wspaniała przygoda. Przyjrzyjmy się wspólnie kilku opcjom. Lekcja 20. Wymagania biurowe. Mam pewne informacje, których potrzebują ludzie w biurze. Miło to słyszeć. Czego potrzebują? Czasami będziesz musiał odwiedzić biuro, aby zebrać wszystkie niezbędne informacje. To ma sens. Często łatwiej jest zdobyć informacje osobiście. Dokładnie. Spotkania twarza w twarz mogą szybko wyjaśnić wiele spraw. Czy powinienem przygotować coś na tę wizytę? Tak, zabierz ze sobą listę pytań, aby mieć pewność, że odpowiesz na wszystkie pytania. Jasne. Zapowiada się produktywne spotkanie. Zdecydowanie. Jestem pewien, że zbierzesz wszystkie potrzebne informacje. Lekcja 21. Preferencje zawodowe. Jaka karierę preferujesz? Jestem otwarty na różne branże, ale mam na myśli kilka ulubionych. Świetne podejście. Jakie branże bierzesz pod uwagę? Szczególnie interesuję się technologią i opieką zdrowotną. Obie te dziedziny dynamicznie się rozwijają. Co cię do nich przyciąga? Uwielbiam to, jak technologia może poprawiać jakość życia, a opieka zdrowotna jest zawsze niezbędna. Zdecydowanie. Praca w obszarach, które robią różnicę, daje satysfakcję. Tak, chcę czuć się spełniony w wyborach zawodowych. To mądra perspektywa. Rozważaj dalej te opcje. Lekcja 22. Nawyki żywieniowe. Wiesz, zazwyczaj wraca z bólem brzucha, bo tak dużo je. Naprawdę? To brzmi niezręcznie. Czy on się z tego czegoś uczy? Niezupełnie. Wygląda na to, że jedzenie sprawia mu zbyt duża przyjemność, żeby się tym przejmować. Rozumiem to. Czasami jedzenie jest po prostu zbyt kuszące. Dokładnie, ale ważne jest, aby słuchać sygnałów swojego ciała.
Tak, umiar jest kluczowy, zwłaszcza jeśli chodzi o wystawne posiłki. Czy kiedykolwiek miałeś podobne doświadczenie? Zdecydowanie. Nauczyłam się oszczędzać siły podczas posiłków w formie bufetu. To dobra strategia. Chodzi o równowagę, prawda? Lekcja 23. Preferencje filmowe. Ma wielu ulubionych aktorów i aktorek. To ciekawe. Czy ma ulubiony gatunek filmowy? Tak, czasami ogląda smutne filmy, które naprawdę poruszają serce. Rozumiem dlaczego. Filmy emocjonalne potrafią mieć tak wielki wpływ. Zdecydowanie. Często prowadzą one do głębokich rozmów. Czy ty też lubisz oglądać smutne filmy? Czasami, ale na poprawę humoru wolę komedię. To uczciwe. Dobre połączenie gatunków sprawia, że jest ciekawie. Jasne. Fajnie jest odkrywać różne emocje poprzez film. Lekcja 24. Powiązania globalne. Organizacja miała filie na wszystkich 6 kontynentach i zrzeszała ponad 170 krajów. WoW. Imponujące. Zarządzanie tak rozległą siecią musi być nie lada wyzwaniem. Zdecydowanie. Dostosowanie się do tak wielu kultur i przepisów jest skomplikowane. Mogę sobie wyobrazić, jakie są główne cele organizacji? Koncentruje się na wspieraniu współpracy międzynarodowej i rozwoju. To szczytny cel. Ważne jest, aby działać globalnie. Tak, i wymaga to zrozumienia i szacunku dla różnych perspektyw. Dokładnie. Współpraca jest kluczem do rozwiązania globalnych problemów. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak będę się rozwijać i dostosowywać w przyszłości. Lekcja 25. Przygoda czeka. Przygoda od razu brzmi idealnie. Nie mogłabym się bardziej zgodzić z tym, że warto odkrywać nowe miejsca. Zdecydowanie. Jest coś ekscytującego w odkrywaniu nieznanego. Czy zastanowiłeś się, dokąd chciałbyś pojechać najpierw? Kłaniam się ku górom, uwielbiam piesze wędrówki i świeże powietrze. Brzmi niesamowicie. Widoki tam na górze muszą zapierać dech w piersiach. Tak, i lubię wyzwania związane z dobrą wędrówką. A ty? Zawsze chciałem zwiedzić tętniące życie miasto pełne kultury i historii. To byłoby super. Energia miast potrafi być tak inspirująca. Dokładnie. Zaplanujmy razem nasze przygody. Może być świetna zabawa. Lekcja 26. Wybory muzyczne. A co powiesz na naukę gry na saksofonie? Brzmi jak świetna zabawa. A może wolałbyś instrument strunowy, na przykład skrzypce lub wiolonczele? Zawsze podziwiałem glebie dźwięku wiolonczeli. Wiolonczela ma piękny, bogaty dźwięk. Potrafi naprawdę wywołać silne emocje. Dokładnie. Ale saksofon ma taki ziewy, radosny klimat. Prawda, świetnie sprawdza się w jazzie i dodaje muzyce mnóstwo energii.
Która opcja Twoim zdaniem będzie łatwiejsza na początek? Powiedziałbym, że saksofon może być bardziej przystępny dla początkujących. Dobra uwaga. Może najpierw powinnam spróbować. Lekcja 27. Jasna komunikacja. Zgadzam się, bądźmy jasni i podawajmy konkretne daty dla większej przejrzystości. Świetny pomysł. Pomaga wszystkim być na bieżąco. Dokładnie. Pozwala to uniknąć nieporozumień dotyczących terminów i oczekiwań. Czy powinniśmy napisać e-mail przedstawiający wszystko? Tak, pamiętajmy o podkreśleniu najważniejszych dat i zadań. Zajmij się tym. Ważna jest skuteczna komunikacja. Zdecydowanie. Jasna komunikacja jest kluczowa dla sprawnej współpracy. Po wysłaniu wiadomości możemy się upewnić, że wszyscy ją rozumieją. Świetny plan. Sprawmy, żeby ten projekt odniósł sukces. Lekcja 28. Dobre praktyki biznesowe. Ważne jest, żeby rozmawiać z ludźmi, zanim oni będą rozmawiać z Tobą, zwłaszcza w biznesie. Zgadzam się. Budowanie relacji jest kluczem do zrozumienia potrzeb innych. Warto uważać również, że dobre oferty od dostawców należy przekazywać klientom. Tak, przejrzystość w biznesie buduje zaufanie i lojalność. Dokładnie. To tworzy sytuację korzystną dla wszystkich zaangażowanych. Czy widziałeś przykłady firm, które robią to dobrze? Tak, wiele lokalnych sklepów kładzie nacisk na zaangażowanie lokalnej społeczności i uczciwe ceny. To zachęcające. To pokazuje, że etyczne praktyki mogą prowadzić do sukcesu. Jasne. Chodzi o to, żeby wywrzeć pozytywny wpływ. Lekcja 29. Życzenia i pragnienia. Te życzenia są ciekawe, bo nie chciałbym ich zmarnować. Tak, ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystać to, co mamy. Nie sadzę, żebym chciał milionów dolarów, gdyby oznaczało to utratę moich wartości. To mądre podejście. Bogactwo powinno iść w parze z odpowiedzialnością. Dokładnie. Wolałbym mieć wystarczająco dużo, żeby wygodnie żyć i pomagać innym. Ja też tak czuję. Chodzi o to, żeby znaleźć równowagę w życiu. Tak, a skupienie się na doświadczeniach, a nie na rzeczach materialnych jest kluczowe. Zdecydowanie. Wspomnienia trwają dłużej niż rzeczy materialne. Zachowajmy to nastawienie dążyć do naszych celów. Lekcja 30. Innowacje żywieniowe. Kolacja lub deser lodowy mogą po prostu wyskoczyć z maszyny. Brzmi futurystycznie. Wyobraź sobie, jakie to byłoby wygodne. Z pewnością zaoszczędziłoby to czas poświęcany na gotowanie i sprzątanie. Tak, ale czy smakuje tak samo dobrze, jak posiłki przygotowywane w domu? Oto najważniejsze pytanie. Świeże składniki zazwyczaj robią dużą różnicę. Prawda. Myślę, że jest coś wyjątkowego w samodzielnym przygotowywaniu jedzenia. Zgadzam się. Gotowanie może być kreatywnym i przyjemnym procesem. To także sposób na nawiązanie kontaktu z innymi podczas wspólnych posiłków. Dokładnie. Doceniajmy sztukę gotowania, korzystając jednocześnie z nowoczesnych udogodnień.
Lekcja 31. Elastyczne przywództwo. Podsumowując, elastyczne podejście do przywództwa jest w dzisiejszym świecie niezbędne. Nie mógłbym się bardziej zgodzić. Zdolność adaptacji może znacząco wpłynąć na sukces zespołu. Tak, liderzy muszą skutecznie reagować na zmiany i wyzwania. Czy widziałeś przykłady udanych, elastycznych przywództw? Zdecydowanie. Firmy, które akceptują zmiany, mają tendencję do rozwoju w trudnych czasach. Niesamowite, jak niektórzy liderzy wspierają innowacyjność poprzez elastyczność. Dokładnie. Zachęcanie zespołu do dzielenia się wiedzą może prowadzić do lepszych rozwiązań. To świetna uwaga. Współpraca jest kluczowa w każdej roli lidera. Pamiętajmy o tych zasadach, rozwijać własne umiejętności przywódcze. Lekcja 32. Spotykanie nowych ludzi. Miło to słyszeć. Poznałeś już wszystkich w biurze? Jeszcze nie, ale już poznałem kilku współpracowników. To dobry początek. Poznanie wszystkich może zająć trochę czasu. Tak, nie mogę się doczekać poznania większej liczby osób. Budowanie relacji w pracy może mieć duży wpływ na zadowolenie z pracy. Oczywiście, miło jest mieć przyjaciół w pracy. Czy znalazłeś kogoś o podobnych zainteresowaniach? Tak, niektórzy z nich lubią piesze wędrówki i aktywności na świeżym powietrzu, tak jak ja. To wspaniale! Może zaplanujecie jakieś wspólne wyjścia. Lekcja 33. Podstawy biznesu. Działania związane z tworzeniem i sprzedażą produktu lub usługi są fascynujące. Tak, rzeczywiście. Jakie są Twoim zdaniem najważniejsze obszary funkcjonalne biznesu? Powiedziałbym, że marketing i sprzedaż są kluczowe dla wprowadzenia produktu na rynek. Zdecydowanie, ale produkcja i obsługa klienta są równie ważne. Dokładnie. Wszystkie obszary muszą ze sobą współpracować, aby osiągnąć sukces. Czy osobiście angażowałeś się w którąś z tych dziedzin? Tak, zajmowałem się marketingiem i to naprawdę daje satysfakcję. Świetnie. Zrozumienie wszystkich aspektów może naprawdę poprawić Twoje umiejętności. Zdecydowanie. W świecie biznesu to ciągle proces uczenia się. Lekcja 34. Transport publiczny. Świetnie. Jak często kursują autobusy w tej okolicy? Zazwyczaj kursują co 15 minut w godzinach szczytu. To całkiem wygodne. Dzięki temu poruszanie się jest o wiele łatwiejsze. Tak, a także pomaga skrócić czas oczekiwania, co zawsze jest plusem. Czy uważasz, że transport publiczny w tym miejscu jest niezawodny? Zazwyczaj tak. Zazwyczaj wszystko idzie zgodnie z planem. Dobrze wiedzieć. Wolę korzystać z komunikacji miejskiej, kiedy tylko mogę. U mnie też tak jest. To ekologiczne i często mniej stresujące niż jazda samochodem. Dokładnie. Zaplanujmy więc naszą podróż autobusem. Lekcja 35. Perspektywa środkowego dziecka. Myślę, że podoba mi się bycie środkowym dzieckiem. Potrafię nawiązać kontakt zarówno ze starsza siostra, jak i młodszym To bratem. ciekawe.
Bycie pośrodku często daje unikalną perspektywę. Dokładnie. Widzę obie strony konfliktu, co pomaga mi w mediacji. Brzmi wartościowo. Czy łatwiej ci zrozumieć ich punkt widzenia? Tak, zdecydowanie. Potrafię zrozumieć odpowiedzialność mojej siostry i beztroskie podejście mojego brata. To musi być jednak sztuka równowagi. Jak sobie z tym radzisz? Staram się słuchać ich obu i doradzać, gdy jest to potrzebne. To dojrzałe podejście. Bycie środkowym dzieckiem zdaje się mieć swoje zalety. Naprawdę doceniam rolę, jaka odgrywam w dynamice naszej rodziny.